No i już na początku okazuje się, że dzisiaj mamy jakiś grill tam ze świni czy coś takiego i wszyscy są zaproszeni. Także jedziemy zobaczyć, jak to wygląda. Hello. Hey, yeah, all right, well, we're gonna head down the hill, and I guess we're getting ready to cross. Benny boy, I know he doesn't hide his heart. Actually, a couple of cats sing song with more in my little repertoire. So I love his music, and I'm learning some of these tunes. Don't know all the words. Making up for when his bright future had left him. Making up for the fact that his only son was gone. The sun is coming through, not just moving by the light on the stage. How can I try to explain when I do he turns away again? I can't even do them without voices, so hope you guys can sing. And if you can't, that's even better. Chodzi na to, że trafiliśmy na rocznicę ślubu, z tego co kojarzę, 50. rocznicę ślubu, z tego co rozumiem. I na corocznego prosiaka. Wygląda na to, że tak się tutaj bawią. Zapraszają wszystkich. Każdy, kto chce, może sobie przyjść. Ale będziemy zaraz spadać, bo trzeba znaleźć miejsce, gdzie będziemy spać dzisiaj. You're gonna take a picture. Wow, look at this. 20 years ago, the tech store was still I think this is beef. Sali mega zajarana, bo ona się wychowała na wyspie. Także powrót do dzieciństwa w pewnym sensie. Panie i panowie, pierwszy raz Adam dotyka wody z Oceanu Pacyficznego. Zimna w cholerę. Beka, u nas można na plaży znaleźć takie malutkie muszelki, może meduzę i to w sumie tyle. A tutaj całe pancerze krabów na przykład. What? What? Please come here and zoom and see what that is. Come on, Adam. Yeah. I tak to właśnie wygląda. Jesteśmy sobie na wyspie Lumi. Spałem do 14. Mój plan jest taki, że stopujemy do miejscowości jakiejś tam wiochy pod granicą z Kanadą i wtedy będę miał 30 chyba 5 mil, żeby dojść do Manning Park, do takiego miejsca, gdzie wszyscy kończą szlak i później z powrotem. Także 70 mil, myślę, że to będzie jakieś 5 dni wędrówki. Sali ma na mnie poczekać,
i będziemy stopować do San Francisco. Jeżeli nie będzie czasu, to będę musiał kupić bilet na pociąg, a kasa się kończy. Cześć mamo. Wczoraj na tej imprezie ze świnią poznaliśmy tej lokalną parkę taką. No i zaprosili nas do siebie, więc skorzystaliśmy z okazji. Właśnie sobie będziemy jeść skromny posiłek, a później idziemy oglądać zachód słońca. To jest Ben. This is Ben. Hi. And Kim. Będziemy jeść kiełbasę. You know, maybe kielbasa? It's Kielbasa. kielbasa, yeah, sausage. Oh, there it is. Spóźniliśmy się. What is it? It looks like a monster. Kelp. This is. See? Isn't that amazing? Bleh. Bleh. Sas. Sass. Kici kici. No, it'll work because it's going on the barbecue. Okay. There's a foil. Do you want it which side up? That Do you- side up. This side? Oh. Just an East Indian white rice dish. It's not a big deal. So this is wild caught. What kind of salmon? It's Kim? sockeye. A sockeye salmon. The process. Right. But know. the applesauce was amazing, and, Oh, yeah. and my children were just like, we want more of this. And I'm like, I I don't have know. any more apples at one point, and it's just not the same as the supermarket apples. No. And- Oh, no. Right. Here's to happy travels. Happy travel. Happy travels. Gets to be happy trails, right? Opuściliśmy już dom Bena i Kim. I po ciężkim dniu łapania stopa, mizernym bym powiedział, docieramy do Diablo Lake, jezioro Diabła. Ta woda ma dużą zawartość jakiegoś pierwiastka, nie wiem jakiego, nie pamiętam. Czy siarka zabarwia na taki turkusowy? W każdym razie jest mega gorąco, jest około 100 Fahrenheita. didn't put it in park. And the car literally dragged them over the edge down here. Oh my God. And I mean, people saw this happen. If there's any fire issues going on in the Pasayten Mountains or wherever you may want to be, you know, it's, Mieliśmy bardzo dobrą podwózkę z Tomem. Byłem pracownikiem firmy Bayer. Spoko ziomek, 71 lat miał. Na koniec dał nam 2 piwa, wino i
4 jogurty. Grubo. Myślę, że po piwku sobie strzelimy, a wino zostawię Sali. Bo jak wiecie, Sali zostaje, a ja będę cisnął na granicę. Dla przypomnienia, stan Waszyngton. Gorąco jak cholera. Stan powietrza nie za ciekawy. Niezdrowe powietrze. Tak przynajmniej było na tablicy. 50 mil stąd znowu płonie coś tam, jakiś pożar i po prostu dym przychodzi aż tutaj. Rozbijamy się i do spania. A rano zostaje nam jeszcze 8 mil, żeby dotrzeć tak naprawdę. Bo tutaj jeszcze mam nadzieję złapać stopa takiego leśnego do Hertz Pass, gdzie droga łączy się jakby ze szlakiem PCT. Skomentuję jeszcze autostopowanie. Pierwszy ziomek, który się dzisiaj zatrzymał, no dziwnie mu z oczu patrzyło, ale mówię, dobra, wsiadamy tam, damy radę. Ziomek miał jakieś dziwne tatuaże na głowie, coś tam i w ogóle dziwnie wyglądał. I powiedział, że jest prawnikiem. Wiadomo, nie można tak ludzi oceniać po wyglądzie, ale no jednak jakiś dziwny ten prawnik był. Jak on nas zabrał, to była jakaś 11, może 12, południe. Zbyt wiele razy nas zapraszał do swojego domu i po prostu ja mu mówię, że chcemy zostać na drodze i jedziemy dalej, ciśniemy dzisiaj do Mazamy, do takiej miejscowości, to było 120 mil. A on ciągle tylko powtarzał, że okej, ale no zostaniecie u mnie, rozbijecie sobie namiot, u mnie jest bezpiecznie, chyba ze 3 razy powtarzał, że u niego będzie bezpiecznie w domu, że te rzeczy, które on chce nam pokazać w jego miejscowości są tam i coś tam, ale ja mówię, że my nigdzie nie chcemy iść. No i na koniec jak już odjeżdżał, spytał się tylko, czy ja jestem Adam z Polski. Tak. I powiedział, że mnie znajdzie na Facebooku. A i dowiedzieliśmy się tutaj po drodze od paru kierowców, że niedźwiedzie grizzly jak najbardziej występują, także jesteśmy trochę obsrani. Miejmy nadzieję, że jakoś tu podołamy, bo już nie mamy tych ber kanistrów, nie są wymagane, to nie będziemy ich nosić, będziemy tylko zawieszać wszystko w torbie na drzewie. Jednak zmieniliśmy scenerię. Bardzo często tak jest, że jak się poobchodzi dookoła, to się znajduje lepsze miejsce, także tutaj będziemy dzisiaj spać. Jesteśmy na samej górze i dopiero co wysiedliśmy, ale nie zostajemy tutaj. Spójrzcie tylko na to, po prostu dym wszędzie. Hiking w takich warunkach, no masakra. Myślę, że odłożyłoby się coś w płucach. Where else have you been? In Poland? Yeah. We went from Prague and then came east to Krakow and was it the Tatras Mountains? Yeah. That separate that, and last year I thought I was getting ready to try this again. Great time this year. Oh my god. We wouldn't like to go to Krakow. W tej dolinie był pożar 10 lat temu, czy coś takiego. Dlatego wszystkie drzewa są spalone i takie trupy stoją. No nic, trudno. Nie będzie wywiadów na granicy kanadyjskiej. Może znajdę po drodze tutaj jakiegoś hikera, który ukończył cały szlak, żeby zrobić jeszcze jakiś wywiad. A jak nie, to trudno. Już naprawdę nie chce mi się iść, w ogóle nie chce mi się już iść, a co dopiero w takich warunkach. No zresztą zobaczcie dookoła, jesteśmy teraz dużo niżej już w miejscowości Mazama. Wszędzie dym dookoła, a u góry, jak widzieliście, było dużo gorzej. Jutro ma przejść front atmosferyczny, także
Może to przepchnie jakoś te chmury, ale no nie wiem, zobaczymy. Na razie jestem zrezygnowany i chyba będzie zmiana planów po prostu. Ale za to właśnie zmiana planów. 12 mil stąd jest miejscowość, która nazywa się Winthrop, która zachowała wygląd takiego dzikiego zachodu. Także jedziemy tam obczaić i może jeszcze uda nam się spotkać z Tomem, z naszym kierowcą ze wczoraj i może nawet zabierze nas do Seattle, bo miał wracać do Seattle jutro chyba. No. It's firefighters. Oh, I saw the festival sign, so. Yeah, that already happened. Wow. Wow, this is amazing. So many people. Jeez. They sleep in tents? Yeah. Wow. Priority crews are out working, and so we get firefighters from New Mexico. To jest miasteczko strażaków dodatkowych, którzy przyjechali gasić pożar. Mnóstwo namiotów, samochodów. Tylko 8 mil za tą górą jest pożar. Jakoś tam super wrażenia na mnie nie robi, ale jest spoko całkiem. Widać, że jest takie przystosowane już, no nie ma koni, tylko są samochody. Także nie ma poręczy do przywiązywania. Nic specjalnego, już widziałem to w Julian. Mniej więcej takie rzeczy, także... Ale pochodzimy sobie tutaj. Powinna jakaś muzyczka lecieć z westernu w tle, żeby było tak jeszcze klimatycznie. Tutaj na przykład można się przebrać i zrobić sobie zdjęcie. Pewnie jedna z większych atrakcji tutaj, bo ogólnie mimo, że te budynki wyglądają jak wyglądają, to w środku raczej nowocześnie już i tak nudno, no. Jakby nie trzymają się tej konwencji w środku, a szkoda. Czy tak wyglądam? $85 za taką czapkę. Jezu, tamta $200 kosztowała. Właśnie podjechał Tom, pakujemy się do niego i jedziemy na chwilę, coś tam w domu musi ogarnąć i będziemy wracać do Seattle. No szkoda, może nawet lepiej, nie będzie trzeba się spieszyć w drodze powrotnej, także luzik. Pojedziemy sobie nad ocean w Oregonie tym razem, bo w Oregonie są inaczej te plaże wyglądają. Nie ma chyba w ogóle wysp przy nabrzeżu. Można sobie rozbijać namiot na plaży, także zobaczymy. Jest sali z lodami. That's yours. What's that mean? Happy Meadow.
Really? Oh, that's cool.